Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Rowerowych Porad. Dziś chciałbym opowiedzieć Wam o tym, czy warto wymieniać amortyzator na sztywny widelec w rowerze. I ja od około 7 lat jeżdżę na rowerach fitnessowych, w których mam sztywny widelec i powiem Wam szczerze, że do takiej jazdy jak ja jeżdżę, czyli trochę miasta, trochę gdzieś trasy, bardzo rzadko jakieś bezdroża, ten sztywny widelec mi w zupełności wystarcza. Ja kiedyś w poprzednich rowerach miałem jakieś bardzo proste, tanie amortyzatory, z których nigdy nie byłem do końca zadowolony. Ja nawet w moim jeszcze poprzedniejszym rowerze rozważałem właśnie wymianę tego amortyzatora, który już praktycznie przestał działać na sztywny widelec, no ale ostatecznie wymieniłem rower. I pokażę Wam teraz rower mojej dziewczyny Moniki, która właśnie taki zabieg przeprowadziła, czyli w swoim rowerze górskim też amortyzator to był jakiś tani Santur XCM, który już zaczynał mnie domagać i zamiast wymieniać amortyzator, wymieniła go na sztywny widelec. I ten sztywny widelec, no wydaje mi się, że już byliście w stanie zauważyć na kilku moich odcinkach, gdzie ten rower pokazywał się gdzieś w tle. I jakie są, może wiecie, mówię o sztywnym widelcu, ale zacznę może od amortyzatora. Jakie mamy zalety takich amortyzatorów? No po pierwsze, amortyzator dba o to, że trzyma nam kontakt z podłożem, czyli to nie chodzi tylko o komfort jazdy, ale także o nasze bezpieczeństwo, aby koło nie odrywało się od podłoża, zwłaszcza w jakimś momencie szybkich zjazdów. No, amortyzator daje też komfort, daje odpocząć trochę nadgarstkom i w zasadzie na tym się chyba jego zalety kończą. Z tego względu, że amortyzatory, przynajmniej te takie niższej klasy, są dosyć ciężkie. Amortyzator potrafi ważyć 2–2,5 kg, więc tak naprawdę rama w takim rowerze waży często mniej niż amortyzator. I teraz dwa słowa o sztywnych widelcach. No jeżeli chodzi o sztywny widelec, tutaj no, olbrzymią zaletą takiego widelca jest to, że on jest o wiele lżejszy. Potrafi być od kilograma do nawet 2 kg lżejszy od amortyzatora. Rower zyskuje na lekkości prowadzenia, na przyspieszeniu, o wiele przyjemniej się takim rowerem jeździ. Jest taki widelec o wiele sztywniejszy od amortyzatora, także mniejsze straty są. Amortyzator, nawet jeżeli go zablokujemy, no to gdzieś tam cały czas pracuje, ugina się i też w wielu widelcach jest ten problem, że jeżeli zablokujemy amortyzator i wjedziemy w jakąś dziurę, to on nie ma zabezpieczenia, no i może nam się też amortyzator niestety uszkodzić. I plusem jeszcze takiego sztywnego widelca, oprócz wagi, jest to, że jego serwisowanie jest banalnie proste. Amortyzator no, musimy rozkręcać, te bardziej skomplikowane najlepiej oddać do serwisu. Jeżeli chodzi o sztywny widelec, to tutaj w zasadzie sprawdzamy tylko, czy wszystko jest proste w nim, czy się nic nie powyginało i to tak naprawdę wystarczy. Tutaj on jest w zasadzie bezobsługowy. I na co warto zwrócić uwagę, wybierając sztywny widelec? Jeżeli już się na niego zdecydujecie, jeżeli uznacie, że amortyzator Was ogranicza, jeżeli nie jest do niczego Wam potrzebny, bo oczywiście jeżeli ktoś jeździ jakoś ostro w terenie, sztywny widelec no, to nie jest jego naturalne miejsce, więc tutaj no, nad tym trzeba byłoby się zastanowić, ale jeżeli jeździcie gdzieś po asfalcie, raczej turystycznie, miejsko, no, jest to opcja godna rozważenia i warto wtedy zastanowić się, czy kupić amortyzator stalowy, aluminiowy czy karbonowy. Wiadomo, im lepiej wykonany i z lepszego materiału widelec będzie wykonany, tym będzie on droższy. Tego typu jak mamy tutaj aluminiowy amortyzator, on kosztował w granicach 250 zł. Jeżeli chodzi o karbonowe widelce, no to tam będzie, podejrzewam, cena od 600 zł w górę. Proste, prościuteńkie stalowe widelce to będzie koszt około 80–100 zł. Jakieś dobre ze stali chromowo-molibdenowej, takie wycieniowane, ja też myślę, że to jest koszt kilkuset złotych. I wybierając sztywny widelec, koniecznie musicie spojrzeć na kilka parametrów. Jednym z nich będzie długość widelca. Sztywne widelce zazwyczaj są krótsze od amortyzatorów, dlatego najlepiej jest wsiąść na swój rower z amortyzatorem, najlepiej jeszcze, że oprzeć się gdzieś od ściany albo przytrzymać gdzieś i druga osoba wtedy w tym momencie, kiedy naciśniecie na kierownicę, znaczy oprzecie się o nią, powinna zmierzyć długość Waszego amortyzatora, bo mierzenie go tak na sucho nie jest miarodajne z tego względu, że dochodzi nam jeszcze to ugięcie, tak zwany sag. Drugim parametrem, który warto sprawdzić, jest wyprzedzenie widelca, czyli będzie to linia, tutaj jedna poprowadzona z główki ramy i druga linia
poprowadzona tutaj z osi koła równolegle i ta odległość jest to między jedną linią a drugą, będzie to wyprzedzenie. Z tego względu, że sztywne widelce zazwyczaj, nie wszystkie, ale zazwyczaj są tak skonstruowane, że oś koła jest w linii tutaj poprowadzona bardzo, no, jest to liniowo ułożone. Oczywiście sam widelec jest lekko wygięty, jedne są wygięte bardziej, drugie są wygięte mniej. W amortyzatorach często jest tak, że jeszcze oś koła jest odsunięta jeszcze od samej tutaj, od samego amortyzatora. Także no, warto to sprawdzić, nawet jeżeli nie będziecie dokonywać jakichś specjalistycznych pomiarów, to chociaż zerknąć na zdjęciu, jak jest skonstruowany taki widelec w porównaniu z Waszym amortyzatorem. I może być tak, że no, nie uda Wam się znaleźć amortyzatora, który będzie idealnie odpowiadał na długość, znaczy ten widelec nie będzie odpowiadał na długość amortyzatorowi, który macie w rowerze, ale jeżeli to będzie różnica powiedzmy 1-2 cm, nie będzie to aż takie straszne. Tutaj Monika zrobiła tak, że skompensowała tą długość, wkładając podkładeczki pod spornik kierownicy i powiem Wam, że charakterystyka tego roweru być może troszkę się zmieniła, ale jeździ się na nim nadal całkiem przyjemnie. Stał się sztywniejszy, znaczy czucie tego roweru stało się o wiele lepsze i no, wnoszenie po schodach chociażby jest też przyjemniejsze takiego roweru. Tutaj z tego co pamiętam, to około 800 gramów udało się zrzucić na wymianie takiego amortyzatora na widelec. Aha, jeszcze a propos, zapomniałem powiedzieć o materiale wykonanym, z jakiego wykonany jest taki widelec. Ja jeździłem w poprzednim rowerze na widelcu aluminiowym, teraz mam widelec karbonowy i powiem Wam szczerze, że do takiej jazdy asfaltowo, lekko gruntowej, jak dla mnie tu nie ma specjalnie wielkiej różnicy. Ludzie mówią, że to jest lepsze tłumienie, ma karbon, że lepiej amortyzuje. Przyznam Wam szczerze, ja tego aż tak bardzo nie odczułem. Może w terenie, w połączeniu na przykład z ramą karbonową, no na pewno byłoby czuć jakąś większą różnicę. Ja tego nie odczułem, także jeżeli nie macie jakiegoś większego budżetu, śmiało możecie zainwestować w widelec aluminiowy. Oczywiście osoby, które mają problemy z nadgarstkami, no będą narzekać, będą mówić, że jest twardo, że jest sztywno, że wszystkie te wstrząsy, wibracje idą gdzieś w nadgarstki. Ja się z tym jak najbardziej zgadzam. Jeżeli tutaj macie obiekcje pod tym kątem, to przecież nikt Was nie namawia do wymiany amortyzatora na sztywny widelec. I odpowiadając na tytułowe pytanie, czy warto wymienić amortyzator na sztywny widelec, odpowiem jak rasowy prawnik, czyli to zależy. Tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Powiem Wam tak, z jednej strony producenci przyzwyczajają nas do tego, że amortyzator pojawia się prawie w każdym rowerze. No jeszcze raczej nie dotknęło to rowerów szosowych, chociaż i takie eksperymenty były prowadzone. W rowerach górskich no to jest w sumie oczywiste, że raczej pojawiają się amortyzatory, chociaż znalazłoby się kilka przykładów rowerów, które miałyby geometrię górską, ale miałyby też sztywny widelec. Natomiast bardzo mnie zdziwi, zastanawia, że taką małą popularnością wśród producentów, a co za tym idzie również klientów, cieszą się rowery chociażby trekkingowe, crossowe, które nie mają sztywnego widelca, wszędzie są pakowane te amortyzatory. A chociażby jak byłem w Londynie, to tam zaobserwowałem, że po mieście, może nie wszyscy, ale na pewno zdecydowana większość rowerzystów porusza się na rowerach właśnie ze sztywnym widelcem, z tego względu, że takim rowerem porusza się o wiele łatwiej, tak jak mówiłem wcześniej, łatwiej go rozpędzić. I czy warto wymieniać? Powiem tak, jeżeli do tej pory jeździliście z amortyzatorem, ale coś Wam w nim przeszkadzało, nie pracował tak jak potrzeba, nie domagał, wydaje Wam się, że on w zasadzie już nie amortyzuje, mimo tego, że zrobiliście mu przegląd, że tam jest wszystko w porządku, to nie spełni on Waszych oczekiwań, a tylko rowerem jeździ Wam się ciężko i nie chcecie inwestować w porządny amortyzator, a porządne amortyzatory no niestety zaczynają się myślę, że od około 1000 zł spokojnie w górę, to taki sztywny widelec spokojnie do jazdy po mieście, do jazdy turystycznej wystarczy, ale wydaje mi się, że również w lekki teren można się nim wybrać. Zobaczcie chociażby na rowery przełajowe. Tam wszystkie rowery mają właśnie sztywne widelce i sobie ludzie na tych rowerach jeżdżą. Trzeba sobie zdawać oczywiście
wprawę z ograniczeń sztywnych widelców. Teraz mając taki widelec nie wjedziecie już w każdą dziurę, zwłaszcza jeżeli macie jakieś wąskie opony. Jeżeli macie szerokie opony, no to też dobrze by było lekko obniżyć ciśnienie, żeby opona przejęła na siebie ten ciężar, ten ciężar amortyzowania, to zadanie, żeby spełniała. I no, sztywny widelec nie jest dla każdego. Tutaj jeżeli oczekujecie jakiejś dużej dozy komfortu, kosztem nawet wagi, to zdecydowanie bardziej jednak amortyzator spełni Wasze oczekiwania. Tutaj sztywny widelec te pewne ograniczenia ma. Ja czekam teraz na Wasze komentarze. Dajcie znać, czy jeździcie na amortyzatorze, czy na sztywnym widelcu, czy zmienialiście, jak Wam się jeździło na jednym, jak Wam się jeździło na drugim. Dajcie znać, bo tak jak mówiłem, tutaj odpowiedź nie jest jednoznaczna. Ja też nie jestem wcale 100% zwolennikiem sztywnych widelców w każdej sytuacji, bo tak wcale nie jest. Jestem też ciekawy Waszego zdania. Tymczasem dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się, hej!